Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało wielkanocne śniadanie waszych pradziadków? Choć dziś trudno w to uwierzyć, obchodom świąt towarzyszyły niegdyś wystrzały armat, wyścig zaprzęgów i pogrzeb żuru. Do świąt przygotowywano się w drugiej połowie Wielkiego Postu. W dworach trwały wówczas wiosenne porządki. Prano firany, czyszczono zastawy, zdejmowano też podwójne zimowe okna i bielono ściany. Zapewne świeciły się one w promieniach wiosennego słońca, tak jak to opisywał Adam Mickiewicz na kartach epopei. W czasach poety, jak i współcześnie, okres świętowania poprzedza post, który trwa 40 dni, od Środy Popielcowej do Wielkanocy. Nasi pradziadkowie oprócz prac porządkowych w obejściu dbali wówczas także o duszę. Przez cały okres postu nie jedli mięsa ani tłuszczu. Nie organizowali bali ani tańców, powstrzymywali się też od wszelkich zabaw. Był to czas wyciszenia i skupienia. Wraz z końcem postu następował czas liturgicznych obchodów. Triduum Paschalne rozpoczyna Wielki Czwartek. Zgodnie ze zwyczajem, po wieczornym nabożeństwie do dworu przychodzili wiejscy chłopcy przebrani za rzymskich żołnierzy. Na taczkach wieźli słomianą kukłę Judasza, którą bili kijami, a potem topili w pobliskiej rzece lub stawie. W Wielki Piątek raczono domowników żurem z kartoflami, śledziami i pszennymi plackami. Na tych potrawach młodzież dokonywała pewnego rodzaju zemsty. Nazajutrz lub jeszcze w ten sam dzień, przy akompaniamencie śpiewów i śmiechów, gar pełen żuru zakopywała w ziemi lub wylewała znienacka komuś na głowę. Nie oszczędzała również śledzia, którego wieszała na drzewie. Postny posiłek musiał jednak dostarczać sił do dalszych obowiązków. Należało do nich ubieranie grobu pańskiego. Świątynię wypełniał wówczas zapach kwiatów zdobiących grotę. Kolejny dzień, Wielka Sobota, upływał pod znakiem przygotowań do święconego. Z samego rana do jadalni wnoszono długi stół, nakryty obrusem i ozdobiony bukszpanem. Z zielonej rzeżuchy formowano krzyż, na którym ustawiano wielkanocnego baranka. Wszystkich potraw nie dało się zanieść do poświęcenia, stąd do zamożniejszych mieszkańców parafii kapłan przychodził osobiście i święcił wszystkie potrawy zebrane na suto zastawionym stole. W skromnych koszyczkach pokarmy do kościoła zanosili biedniejsi mieszkańcy. Dopiero w XX wieku obyczaj zrównał biednych i bogatych w zanoszeniu święconego do świątyń. Dbano o to, aby po sobotnim święceniu nic już nie gotować, ani nie sprzątać, lecz duchowo przygotowywać się na zmartwychwstanie Jezusa. Tradycyjne obchody rozpoczynały się od rezurekcji. W zależności od regionu na liturgię udawano się wczesnym rankiem, w niedzielę wielkanocną lub w Wielką Sobotę wieczorem. Po mszy rezurekcyjnej odbywała się procesja, ale wyglądała ona nieco inaczej niż obecnie. Wiernym towarzyszyły huczne wystrzały artylerii, także armatnie. Strzelano na cześć zmartwychwstałego Chrystusa. Im głośniej, tym lepiej. Dym biegł w oczy, kule świszczały w powietrzu. Za ich lot odpowiedzialna bywała służba, wcześniej nieprzeszkolona, co mogło skutkować przerażeniem co wrażliwszych wiernych. W niektórych regionach Polski, zanim biesiadnicy zasiedli do stołu, odbywał się wyścig furmanek i zaprzęgów, wracających do domu możliwie jak najszybciej, by skosztować święconki. Kiedy już wszyscy dotarli do swoich domostw, mogli nacieszyć oczy widokiem potraw. Nawet dekoracje były jadalne. Wybór podawanych dań był bardzo zróżnicowany i uzależniony od majętności gospodarzy. Na stołach zamożniejszej szlachty i magnatów nie brakowało wędlin, kiełbas, dziczyzny. Podawano całe prosięta, wędzone szynki, modelowane z masła baranki i kołacze z miodem. Rarytasy, choć w mniejszej ilości, zdobiły stoły uboższych mieszczan i niezamożnych mieszkańców wsi. Wszędzie starano się przygotowywać sute i smakowite świąteczne potrawy. Pośród wszystkich dań w centrum królował pieczony baranek, a wśród wypieków prym wiodły wielkanocne baby, mazurki i sękacze. Gospodynie dokładały wszelkich starań, aby baby były lekkie i puszyste.
By je przygotować, używały aż litra żółtek. Wyrobione ciasto nakrywano lnianą serwetą i zamykano szczelnie wszystkie drzwi, aby baba się nie przeziębiła. Z obawy przed zaszkodzeniem ciastu rozmawiano szeptem i surowo zabraniano wstępu mężczyznom. Opadnięte ciasto oznaczało bowiem kulinarną katastrofę. Czy możemy opowiadać o wielkanocnym stole, nie wspominając o jajkach? Ugotowane i pomalowane układano w stosy na półmiskach. Pisanki znał każdy i każdy chciał mieć ich choć kilka. Tradycyjne motywy zdobnicze przekazywano z pokolenia na pokolenie. W zależności od regionu wykonywano pisanki, skrobanki, kraszanki, byczki lub malowanki. Najpiękniejsze z nich stawały się świątecznym prezentem. Wielkanocne śniadanie rozpoczynano od dzielenia się jajkiem. Podobnie jak w przypadku wigilijnego opłatka, zwyczaj nakazywał dzielić się ze wszystkimi. Panowie dzielili się więc ze służbą. W południowych regionach Polski obowiązkowo spożywano jeszcze laskę surowego chrzanu, co miało przez cały rok chronić przed przeziębieniem, bólem brzucha czy zębów oraz stanowić dodatkowe wyrzeczenie przed obfitą ucztą. Niektóre tradycje przenoszono z czasów pogańskich. Mowa o oblewaniu się wodą. Śmigusowo-dyngusowe święto trwało nawet 2-3 dni. Najpierw w wielkanocny poniedziałek oblewali mężczyźni, by nazajutrz paść ofiarą kobiecych pokropieńczych forteli. Podobno najgorliwiej, nie tylko wodą, ale też pachnidłami, oblewały się zakochane pary. Dla wielu był to najszczęśliwszy dzień w roku. Wielkanoc bywała zawsze domową uroczystością wielkiej doniosłości. Zgromadzała bowiem prawie każdą rozpierzchniętą po świecie rodzinę pod dach domowy. Właśnie takich radosnych świąt gorąco Wam życzymy. Jednak zanim podzielicie się jajkiem w rodzinnym gronie, spróbujmy przyjrzeć się temu niezwykłemu produktowi. Ma twardą skorupkę i lepiej go nie zgniatać. A jak zachowują się inne przedmioty o podobnym kształcie? Postawmy przed muzealniakami kilka balonów z różną zawartością. Mogą to być śmigusowo-dyngusowa woda, mąka, ciecierzyca czy ryż. Aby wszystkie składniki trafiły do środka, wykonajmy lejek. Spróbujmy teraz uszeregować balony od najcięższego do najlżejszego. Czy któryś jest lżejszy niż ten napełniony powietrzem? Dmuchanie balonów to doskonałe ćwiczenie logopedyczne. A teraz zdecydujmy, który z nich najbardziej przypomina swoim ciężarem jajko. Możemy też zajrzeć do środka, by wspólnie odgadywać, co też może znajdować się wewnątrz. Kolorowe balony mogą stać się też dekoracyjnymi pisankami. Uważajmy jednak, by nie pomylić ich z prawdziwymi jajkami.